No hej, pomimo dość chłodnej jesiennej aury postanowiliśmy odwiedzić pewien obiekt. Na trop tego miejsca naprowadził nas sygnał od widza naszego kanału. Dziękujemy Frieshan. Niesamowity, opuszczony pałac skryty w gęstwinie drzew, które swoim jesiennym urokiem tworzą malowniczy krajobraz. Ruiny budynku, częściowo zniszczone i porośnięte naturą, zdają się być świadkiem minionych epok. Obiekt został usytuowany na niewielkim wzniesieniu. Jego dach zapadł się, a ściany noszą ślady upływu czasu, co dodaje całości atmosfery tajemniczości. To miejsce wygląda jak z opowieści, gdzie czas stanął w miejscu, a natura powoli odzyskuje swoją dominację, przekształcając zapomniany pałac w część swojej dzikiej krainy. Idealny obraz dla miłośników historii i odkrywców opuszczonych miejsc. Wokół pałacu rozciąga się spokojna wiejska okolica z polami uprawnymi w różnych odcieniach zieleni i brązu, które delikatnie przechodzą w horyzont. W tle widać mglistą linię lasu i pól, nadającą scenie odległego i melancholijnego klimatu. Około 1793 roku Smuszewo należało do Władysława Binkowskiego. To on w latach 1870–1880 wybudował dwór i założył wokół niego park. W 1906 roku nowym właścicielem majątku został hrabia Stanisław Breza-Goraja, a po nim w 1914 roku Roman Kossobucki. Po zakończeniu I wojny światowej dwór kupił Edward Donimirski, który rozbudował go w latach 20. XX wieku. Zmodernizował również park. Powstał dwukondygnacyjny, murowany i prawie w całości podpiwniczony pałac.
Rodzina Donimirskich utrzymywała majątek do 1939 roku. Ostatnim jego przedwojennym właścicielem był Edward Donimirski Herbu-Brochwicz. Donimirski był rolnikiem z powołania, wraz z solidnym uniwersyteckim przygotowaniem. Ukończył gimnazjum humanistyczne w Chełmie, a następnie odbył studia rolnicze w Lipsku i Berlinie. Był też świetnym gospodarzem. Patronował okolicznym kółkom rolniczym i uczył okolicznych włościan efektywnego gospodarowania. Według legendy pan na Włościach miał zwyczaj codziennie wdrapywać się na pałacową wieżę, z której miał doskonały wgląd na folwark i okoliczne pola. Celem tej codziennej wspinaczki nie było jednak podziwianie rozległych widoków, lecz dozór pracujących. W trakcie takich obserwacji zwyczajowo wypalał fajeczkę, po czym odnotowawszy, kogo należy zganić, a kogo pochwalić, schodził na dół. W 1939 roku właściciele zostali zmuszeni do opuszczenia majątku. Ponoć dziedzic zdążył ukryć w pałacu część kosztowności, które w 1947 roku odnalazła Janina Donimirska. W okresie II wojny światowej majątkiem zarządzał Niemiec o nazwisku Winteler, zaś wieś nosiła nazwę Uhlenflucht. Po zakończeniu II wojny światowej majątek przejął Skarb Państwa Polskiego, ówczesny Wojewódzki Urząd Ziemski w Poznaniu. Zarządzany był przez Urząd Gminy Damasławek.
Po wojnie pan Donimirski wprawdzie wrócił do Smuszewa, ale został wyrzucony z pałacu, w którym utworzono mieszkania dla byłych pracowników. W 1968 roku wyodrębniono z majątku park oraz grunty rolne, które otrzymał PGR Niemczyn. W pałacu zamieszkali lokatorzy. Po 1989 roku zaczęli oni systematycznie opuszczać pałac. Ostatecznie obiekt padł łupem okolicznych wandali. Gmina Damasławek na początku XXI wieku sprzedała zabytek prywatnemu inwestorowi. W 2012 roku pałac ponownie zmienił właściciela. Teraz można go kupić za symboliczną złotówkę, jednak ze względu na koszty remontu chętnych brak. I to by było na tyle. Widzimy się w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć!